Cześć, Przemek Kaza z tej strony, z projektu Tekra. Jak wiecie, niedawno wyszedłem z domu Wielkiego Brata, gdzie przez tydzień, no powiedzmy, odpoczywałem od świata zewnętrznego, ale tak naprawdę powód był dużo bardziej poważny. Moim planem było to, że oczywiście wszystko w kontekście kryptowalut, żeby ludziom, którzy nie są jakby zaprzyjaźnieni czy zaznajomieni z kryptowalutami, pomóc wyjaśnić, co to jest, żeby ten mainstream w końcu zaczął mówić o kryptowalutach. I powiem Wam, że kilka razy się udało. TVN oficjalnie napisał, czym się zajmuje na mojej wizytówce, więc słowo kryptowaluty pojawiło się w mainstreamie, ludzie zaczęli pytać, teraz mnóstwo osób mnie wypytuje, mnóstwo osób się chce spotykać odnośnie kryptowalut, więc cel, jaki sobie postawiłem, został w pewnym sensie osiągnięty. Cała ta przygoda, która ma oczywiście też kontekst z Tekrą, jakby nie patrzeć, byłem tam też jako przedstawiciel Tekry, polegała na tym, żeby po prostu coraz więcej osób, mimo że jest 11% według badań ludzi używało w Polsce kryptowalut, żeby to jest za mało, to jest 11%, żeby jak największa liczba osób zaczęła się z tymi kryptowalutami jakoś utożsamiać, albo przynajmniej je poznawać. I wpadliśmy tak na pomysł, żeby stworzyć do tego Gulchasa, żeby przez prosty token, przez ludzi, którzy są w mainstreamie bardzo mocno osadzeni, jednak tacy są widzowie pewnej telewizji też, w której byłem, w TVN-u, żeby oni jednak widzieli, że to jest bezpieczne, to jest łatwe, to jest proste, to niczym nie różni się od płatności tradycyjnych, a może być bardziej zabawne i przyjemne. I taki był cel, ten cel realizujemy. Tworzymy Polski Związek Big Brothera, gdzie będziemy m.in. promować kryptowaluty, ale w bezpieczny sposób, nie jako jakieś skamerskie projekty, tylko angażując tu ludzi naprawdę zaufanych społecznie. No i zobaczymy, czy ten projekt w perspektywie kilku lat przełoży się na to, że o kryptowalutach w Polsce nie będzie było 11% osób, czy to będzie używać, a może to będzie 20%. I tyle. Odnośnie samego projektu Tekra, to nie wiem, czy wiecie, ale w poniedziałek w końcu wypuszczamy MTP, tak długo obiecywane. Mieliśmy kilka problemów, musieliśmy kilka rzeczy zmienić, w tym w Merkle Proof, żeby wielkość bloku i wielkość blockchaina była akceptowalna pod masternody. Zrobiliśmy to zupełnie inaczej niż Zcoin, mimo że konsultowaliśmy to z nimi, konsultowaliśmy też to z osobami, które tworzyły MTP, to jednak poszliśmy w innym kierunku. Więc poniedziałek rusza MTP, więc będziecie musieli już teraz jakby aktualizować swoje wallety, najlepiej już, nie wiem czy paczka już wyszła na stronie, jeśli nie to www.tekracoin.io, tam w zakładce wallet, download wallets macie wallety do pobrania, najnowsze, to powinna być wersja 1.6, z tego co pamiętam. No i czekajcie na więcej info, bo do poniedziałku będziecie musieli to zrobić. Pracujemy też nad walletami mobilnymi, tak żebyście mogli korzystać w końcu telefonów i przesyłać sobie Tekrę bez problemów, bo to jest największy fan, żeby po prostu sobie skanować QR code i wysłać Tekrę do kolegi, do babci, do mamy, do każdej osoby, którą możemy tam w naszym środowisku z kryptowalutami zapoznać, bo nie ukrywajmy, misją Tekry nie jest tylko komercjalizacja nauki poprzez kryptowaluty, czy poprzez fundusze inwestycyjne, czy poprzez prywatny kapitał, ale przede wszystkim też mamy edukować ludzi w kryptowalutach i pokazywać, że kryptowaluty są też bezpiecznym środkiem przechowywania swoich aktywów i można na tym w bezpieczny sposób zarobić i są fajne projekty i zdjąć tą łatkę scam, ICO scam, jaka jest dzisiaj na rynku po prostu dostępna. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że dałem Wam dużo info, które Wam się przyda. No i zapraszam do śledzenia z profilu Tekra, tekracoin.io, bo już niedługo zaczynamy z fajnymi rzeczami wychodzić na światło dzienne i działamy. A osoby, które chcą kupić Tekracoin, mogą to zrobić na naszej stronie lub mogą wejść na Latoken, jest tam IO odpalone, też możecie zakupić, więc zapraszam Was do wspierania projektów naukowych polskiej nauki, polskiego grafenu i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.